Cześć, tu Ola i kanał Polegi Travels. Witam Was ponownie pandemicznie i lockdownowo z Grecji, ale odcinek dzisiaj będzie o Turcji, dlatego że dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o takich praktycznych rzeczach, o których warto wiedzieć i na które warto zwrócić uwagę, zanim pojedzie się do Turcji, czyli po prostu jak przygotować się do wyjazdu do Turcji. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Aktualnie jesteśmy w Grecji. Dołączcie do nas w tej podróży. W sierpniu pojechaliśmy do Turcji po raz pierwszy w życiu. Nigdy wcześniej tam nie byliśmy, niezbyt dużo wiedzieliśmy tak naprawdę o Turcji, wszystkiego uczyliśmy się w praktyce. Ostatecznie spędziliśmy tam 2 miesiące, podróżując po sporej części Turcji. Nie całej oczywiście, bo to ogromny kraj, ale sporo udało nam się zobaczyć. Dlatego dzisiaj tak z naszego doświadczenia opowiem Wam o tym, co warto wiedzieć przed podróżą do Turcji. Bez względu na to, czy jedziecie tam na własną rękę, czy też z jakąś wycieczką zorganizowaną, myślę, że warto te rzeczy wiedzieć. Zaczynamy od wizy. Polacy nie potrzebują już wizy do Turcji. Kiedyś ta wiza była potrzebna i trzeba było o nią wnioskować online. Teraz już nie ma takiej potrzeby, dlatego że w marcu tego roku weszła taka zmiana i Polacy wiz do Turcji nie potrzebują. Jak w takim razie wygląda przyjazd do Turcji? Po prostu na lotnisku idziecie do kontroli paszportowej, tam dostajecie stempel w paszporcie z datą wjazdu i od tego momentu liczy się Wasz pobyt turystyczny w kraju. Do Turcji oczywiście wjeżdżamy z paszportem, nie z dowodem osobistym. Paszport trzeba mieć i ten paszport musi być ważny minimum 150 dni od daty wjazdu do Turcji. Chociaż wizy fizycznie się w Turcji już nie kupuje, to wciąż obowiązuje nas pobyt turystyczny trwający do 90 dni w ciągu 180 kolejnych dni. To znaczy, że jeżeli ktoś te 90 dni wykorzysta, to musi z Turcji wyjechać. I to nie wyjechać tak, że na jeden dzień i później wrócić, bo ten pobyt musi być zawarty w 180 kolejnych dniach. Kolejna ważna kwestia to pieniądze. Walutą w Turcji jest lira turecka, która jest obecnie bardzo niestabilna. Wartość liry spada tak naprawdę każdego dnia, co jest jakimś plusem dla turystów, dlatego że po prostu dla turystów z zagranicy Turcja jest dosyć tania, natomiast jest wadą dla lokalnych mieszkańców, dlatego że coraz trudniej jest się w Turcji utrzymać. Ceny idą w górę, pensje nie i naprawdę bardzo trudno jest przeżyć za turecką pensję. Natomiast jeśli chodzi o podróż turystyczną, to warto mieć zawsze ze sobą gotówkę, dlatego że nie wszędzie w Turcji można płacić kartą. Oczywiście w miejscach turystycznych, w kasach biletowych, w dobrych hotelach, też w lepszych restauracjach, oczywiście można płacić kartą. Natomiast jeżeli idziecie do jakichś mniejszych, lokalnych restauracji, nosujecie w hostelach, albo po prostu idziecie do jakiegoś małego sklepu zrobić zakupy, no to tam już często płatności kartą po prostu nie ma i trzeba płacić gotówką. Dlatego warto mieć zawsze gotówkę ze sobą. My po prostu w Turcji zrobiliśmy tak, że wypłacaliśmy pieniądze z karty i od razu wypłacaliśmy w lirach, a tam, gdzie się dało, to po prostu płaciliśmy kartą. Jeżeli macie kartę, która oferuje naprawdę dobre przewalutowanie, nie pobiera jakichś dodatkowych opłat, to naprawdę takie rozwiązanie się opłaca. Kolejne pytanie, które często się pojawia, to jest pogoda. Jaka jest pogoda w Turcji i kiedy warto do Turcji jechać? To zależy, do jakiej części Turcji tak naprawdę chcemy pojechać. My byliśmy w Turcji w sierpniu, we wrześniu i na początku października. I na początku cały sierpień praktycznie spędziliśmy w Stambule. Później pojechaliśmy na południe, byliśmy w okolicach Antalii i Side, jeśli chodzi o takie miejsca bardziej znane, do których sporo osób z Polski podróżuje.
I cały czas w tych dwóch częściach kraju było bardzo gorąco. Wystarczyło kilka godzin na słońcu, nawet na zwykłym spacerze, i człowiek był cały spalony od słońca. Później pojechaliśmy do centrum kraju, czyli do Kapadocji, gdzie już było trochę chłodniej, szczególnie rano i wieczorami. A na koniec, jeszcze we wrześniu, pojechaliśmy na północ, czyli do prowincji Trabzon. I tam było już zimno i bardzo często padało. Tak więc zależy w jakim regionie, dlatego że we wrześniu byliśmy zarówno na północy Turcji i w centrum Turcji i na południu, i w każdym miejscu pogoda była zupełnie inna. Jeżeli planujecie pojechać na południowe wybrzeże, czyli właśnie Antalya, Side albo Alania, to wrzesień i październik są ciągle dobrym terminem na taką podróż, bo ciągle pogoda jest naprawdę ładna. Jeżeli w tym samym czasie jedziecie na północ, no to musicie się już spodziewać deszczów i chłodniejszej pogody. Pamiętajcie, że Turcja to jest ogromny kraj i pogoda jest naprawdę przeróżna w zależności od regionu. Na wschodzie Turcji może już padać śnieg, a na południu będzie jeszcze słonecznie i będzie można wyjść na plażę. Także to naprawdę bardzo zależy od miejsca. Kolejna ważna rzecz to są dni wolne od pracy. W Turcji dniami wolnymi od pracy jest sobota i niedziela, czyli dokładnie tak samo jak w Polsce, a nie tak jak moglibyśmy pomyśleć, że jest w krajach, gdzie przeważa islam. Bo na przykład w Egipcie dniami wolnymi jest piątek i sobota. W Turcji tak nie jest. Owszem, większość społeczeństwa to są muzułmanie, natomiast kraj jest krajem świeckim i dniami wolnymi od pracy jest sobota i niedziela. Pomimo tego, że sobota i niedziela są dniami wolnymi od pracy, to nie jest tak, że w niedzielę wszystko jest zamknięte. Owszem, zamknięte są poczty, banki, takich spraw się nie załatwi, ale sklepy spożywcze na przykład są otwarte i nie jest tak, że jeżeli ktoś zapomni na przykład zrobić zakupy, to w niedzielę nie będzie mógł kupić nic. Tak nie jest. Spokojnie można znaleźć otwarte sklepy w niedzielę. Jeśli chodzi o szczepienia, to przy wjeździe do Turcji nie są wymagane żadne szczepienia, nie ma żadnych szczepień obowiązkowych. Ale oczywiście, tak jak przy każdej podróży, gdziekolwiek, ważne jest to, żeby mieć ubezpieczenie. I kolejny ciekawy temat to jest język. Jak jest ze znajomością języka angielskiego w Turcji? Powiem Wam z mojego doświadczenia, naprawdę niezbyt dobrze. Bardzo często mieliśmy problem, żeby się dogadać w ogóle po angielsku. Rzadko się zdarzało, żeby ktoś w ogóle znał angielski. I w pewnym momencie po prostu przestaliśmy ludzi pytać, czy znają angielski, dlatego że tak niewiele osób odpowiadało, że tak, znają. Zazwyczaj okazywało się, że musimy po prostu dogadać się albo na migi, albo za pomocą kilku słów, które w międzyczasie poznaliśmy po turecku, bo naprawdę znajomość angielskiego była znikoma. Kiedy podróżowaliśmy autostopem, to zdarzyło nam się dosłownie raz, żeby kierowca, który nas zabrał, mówił trochę po angielsku. Poza tym cały czas używaliśmy translatora i w ten sposób dogadywaliśmy się z ludźmi. Osoby, które znały angielski, to były zazwyczaj osoby, które poznaliśmy na couchsurfingu, które gdzieś tam miały styczność po prostu z turystami z zagranicy, no i też z tego powodu na tym couchsurfingu były, ale zdarzyło nam się też nocować na couchsurfingu u osób, które angielskiego nie znały. Nie był to duży problem, żeby się ostatecznie dogadać, bo tak jak mówię, za pomocą translatora, kilku słów, których nauczyliśmy się po turecku, dawaliśmy radę, ale na początku może być to problem i spory szok, że jednak ta znajomość angielskiego nie jest taka dobra. Plusem jest to, że chociaż w miejscach turystycznych, na przykład w kasach biletowych, można dogadać się po angielsku, ale tak poza tym generalnie znajomość angielskiego w Turcji jest słaba. Co w takim razie warto zrobić? Polecam po prostu przed wyjazdem nauczyć się kilku słów po turecku, takich podstawowych. Dzień dobry, dziękuję. Nauczyć się na przykład liczebników do 20, bo to zawsze się przydaje. Jeśli będziecie akurat w takim miejscu typowo turystycznym, w jakimś kurorcie, to na pewno będą tam osoby, które znają angielski. Ale jeżeli podróżujecie na własną rękę,
po kraju, no to już będzie trudniej. Także polecam nauczyć się takich podstaw tureckiego i warto mieć ze sobą translator, bo naprawdę może uratować życie, jeśli chodzi o komunikację. Ale żeby mieć dostęp do internetu i mieć w ogóle turecką kartę SIM, trzeba ją najpierw kupić. I to jest nie lada problem, dlatego że karty SIM w Turcji są dosyć drogie. Jeżeli chcecie kupić sobie właśnie turecki numer, kartę SIM z jakimś pakietem internetu, to koszt na pierwszy miesiąc, gdzie właśnie trzeba nie tylko zapłacić za pakiet internetu, ale też za kartę SIM, to jest około 250-300 lir za miesiąc. My byliśmy w Turcji w sierpniu, to znaczy przyjechaliśmy w sierpniu i właśnie wtedy szukaliśmy karty SIM i w 2 różnych firmach takie nam właśnie podano ceny. W jednej to był koszt 250 lir, w innej 300, także to jest dosyć sporo. Akurat wtedy liry dzieliło się na pół, więc 300 lir to było 150 zł. Później kolejny miesiąc, kiedy już tylko kupujemy pakiet internetu, kosztował nas pomiędzy 60 a 70 lir. Ale ten pierwszy miesiąc, kiedy trzeba było też kupić kartę SIM, no to był dosyć duży koszt. Także zastanówcie się, w zależności od tego, jak długo tam będziecie, czy kupowanie karty SIM Wam się opłaca i czy faktycznie ma sens. Co ciekawe, taka karta, którą kupicie, i tak będzie ważna tylko 3 miesiące. Dlaczego? Dlatego, że ona jest ważna właśnie tyle, ile trwa pobyt turystyczny, czyli 90 dni. Po tym czasie numer jest po prostu anulowany, jest już nieważny, a jeżeli ktoś chce kupić kartę na dłużej, to musi okazać swój turecki dowód osobisty albo po prostu kartę pobytu w Turcji. Wtedy może kupić numer turecki na dłużej. Natomiast jeżeli jesteśmy w Turcji tylko turystycznie, to dla turystów są takie oferty: kupienie numeru ważnego 3 miesiące i na początku ta pierwsza opłata razem z kartą SIM no jest dosyć wysoka. Wydaje mi się, że to są takie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o wyjazd do Turcji i o przygotowanie się do takiego wyjazdu. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to dajcie znać w komentarzach oczywiście. Postaram się w miarę możliwości Wam odpowiedzieć. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie sobie kanał. Będę bardzo wdzięczna i do zobaczenia w kolejnym odcinku.